Nazywam się Artur Rogalski, mam 31 lat. Jestem człowiekiem, który stara się dążyć do wyznaczonych sobie celów. Na co dzień zajmuję się tworzeniem zdjęć, grafiki i filmów. Tworzę po prostu reklamy dla firm. Moja przygoda z fotografią zaczęła się od zakupu zwykłego aparatu fotograficznego, ale kupiłem go z myślą o robieniu zdjęć prywatnych. Jednak spodobało mi się proces, w jaki powstają zdjęcia, że można to połączyć z pracą przy komputerze, w sensie obróbką zdjęć. To było fajne. Później startowałem w konkursie fotograficznym, który udało mi się wygrać i to było dla mnie taką mocną motywacją do tego, żeby zająć się tym bardziej poważnie. Inspiruje mnie chyba wszystko, co widzę, co słyszę, co może czuję nawet. Myślę, że wyobraźnia działa w ten sposób, że tworzy miks z tego wszystkiego właśnie, co zobaczymy, czego doświadczymy. No i stąd chyba rodzą się pomysły. Ale też można na przykład iść do sklepu, pooglądać zwyczajnie warzywa, wyobrazić sobie, co przypominają jakiś inny kształt i później wykorzystać to na zdjęciu, tworząc na przykład pejzaże warzywne. Jak widać, mam pewne ograniczenia, które mogą mi w pewien sposób utrudniać pracę, w sensie nie podniosę praktycznie niczego, a fotografia wiąże się z tym, że trzeba dużo rzeczy układać manualnie, podnieść aparat i tak dalej. Jednak no, wszystko da się przezwyciężyć, tak? Mogę pracować z kimś, komu wytłumaczę, jak zrobić zdjęcie, w sensie jak wszystko poukładać, jakie parametry, ustawić aparatu. I ten ktoś po prostu fizycznie może to za mnie wykonać. Obecnie pracuję z asystentką, którą uczę całego procesu tworzenia zdjęć, od pracy w studio po obróbkę komputerową. Po prostu chcę pracować z kimś, kto się będzie na tym znał. Moją motywacją do działania jest każdy zadowolony klient. To, że klienci wracają do mnie, gdy zrobię im jeden projekt, często zamawiają u mnie cały czas kolejne rzeczy. Motywacją są też wygrane konkursy fotograficzne. Każdy komentarz, który dostanę na fanpage'u, no praktycznie każde miłe słowo też jest motywacją. I też chyba to, że cały czas działam w tym biznesie. Kiedyś miałem zlecenie na stworzenie bakarowych pejzaży. Zdjęcia te wykonuję w taki sposób, że układamy makietę w studio, następnie oświetlamy ją i fotografujemy. Jednak pojedyncze elementy montowane są już podczas obróbki komputerowej. Trudnością przy takich zdjęciach często jest dostępność produktu w danym okresie. Miałem sytuację, że pejzaż z orzecha włoskiego musiałem wykonać wiosną, kiedy no ciężko dostać dane orzechy, tak? Oczywiście nigdzie w mieście nie mogłem dostać tych orzechów. Kupiłem je dopiero na Allegro. No i później asystentka musiała przez 4 godziny odbierać te orzechy. Jak widać, ciężko by mi było zrobić zdjęcia prawdziwego pejzażu, ale skoro ludzie są w stanie polecieć w kosmos, to czemu ja miałbym sobie nie poradzić ze zrobieniem zdjęcia pejzażu, tak? Dlatego postanowiłem je wykonywać w studio. Na pewno jest dużo ludzi, którzy mają większe ograniczenia niż ja, jednak najważniejsze jest to, żeby w jakiś sposób je przezwyciężać, tak? Myślę też, że gdybym nic nie robił, to myślałbym tylko o tym, że powiedzmy coś mi dolega i chyba bym zwariował.
Fotografia jest taką dziedziną, która pozwala na ciągły rozwój. Dodatkowo można ją połączyć z innymi dziedzinami, w sensie grafiką, filmem czy animacją. I co pozwala mi iść cały czas naprzód. Subskrybujcie epickie setki. Yeah.